Halo, siemaneczko, z tej strony Happy, moi drodzy, w dzisiejszym materiale zrobimy sobie wielki opening podzielony na dwie części, a moi drodzy, opening będziemy robić u naszego widza, który się nazywa Czekotubka. Kto by się w ogóle spodziewał, że będzie taki słodki i czekoladowy nasz widzu. No słuchajcie, no tutaj mamy Mimikry, mamy dalej oczywiście Dragon Glass, który ja osobiście mam i też polecam. Mam także oczywiście, nie, w sumie te nie mam i te mam, bo mi poleciały również z oczywiście openingu, który robiliśmy na live'ie, więc takie tutaj oczywiście dobrodziejstwa mogą polecieć. Lecimy z trzecią skrzyneczką Kameleon i słuchajcie, w tym Kameleonie fajnie, gdy nam coś dla tego naszego widza poleciało, bo nie ukrywam, że za niedługo wielkie wydarzenie, jak sami wiecie, święta, nie tylko, moi drodzy, oczywiście dla gamerów to jest kolejny wielki event w kolejnej grze, czy to, moi drodzy, w Fortnite, czy to w Standoffie, macie oczywiście do wyboru pewnie niesamowity wachlarz tego, co was czeka, a tutaj nam poleciał USP Ghosts w Stat Tracku, bardzo fajnie, paternik 480, naprawdę nam się fajnie on prezentuje. Nasz widz nawet napisał do mnie oczywiście na Instagramie, bo tam jeśli, moi drodzy, ktoś by miał na przykład, nie wiem, jakieś skrzynki, które chciałby otworzyć, albo na przykład, żeby były na odcinku, zawsze do mnie pisze i tak dalej, i mi właśnie napisał na Instagramie, że mam nadzieję, że ten złoty palec będzie działał, więc my też mamy nadzieję, że ten złoty palec będzie działał, no bo te pierwsze skrzyneczki jak na razie to same, właśnie, że niebieskie. A tak wam powiem, że już dawno nie było takiego openingu, w którym naprawdę, wiecie, miałem jakieś takie większe emocje, oprócz tego, gdzie oczywiście było to 120 skrzynek, bo tam naprawdę no niestety, no nie wiem, jak się wydarzyło, no po prostu nie wiem, no nie wiem. Poleciało kilka fajnych rzeczy, te stickery naprawdę mogą sporo kosztować. Nie, no patrzcie, ile czerwonych przeleciało, a to tylko 2% jest. No słuchajcie, tutaj całkiem mocno nam się zakręca wokół tego czerwonego, no mam nadzieję, że coś fajnego poleci. I właśnie takie większe emocje miałem właśnie przy tym 120-skrzynkowym openingu, gdzie no naprawdę całkiem sporo tych skrzynek było i tutaj mamy 60, więc tak można powiedzieć, że połowę mniej. Ale oprócz tego, co tutaj właśnie miałem wam powiedzieć, to że Kameleon Case... Dobra, słuchajcie, nie leci, ja nie wiem, jak to się dzieje, że nie leci. Ogólnie ja pisałem do Axel Bolt, jesteśmy w stałym kontakcie, pozdrawiam chłopaków tam z Axel Bolt, dobra robota, nie? Ale no, inaczej się umawialiśmy, słuchajcie, inaczej się umawialiśmy. No tutaj miało coś polecieć fajnego, wielkiego, dużego. O panie, jakby poleciało, to naprawdę byłoby super. No dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Let's go. Nawet nie wiem, która to skrzynka tak naprawdę. No czerwony kolejny przelatuje, ale wiem, że tych Kameleon case'ów mamy tutaj, no tak można powiedzieć, niezbyt dużo. Więc tak, ja sobie może tutaj odznaczę te wszystkie bronie, które poleciały, żeby już być mniej więcej w takim, oczywiście... żeby po prostu mieć informację mniej więcej, ile tych skrzyneczek już tutaj nam zostało, żeby oczywiście nie otwierać jakichś, wiecie, niesamowitych rzeczy później, żeby to tych po prostu skrzynek nie zabrakło, tak, na następnym materiale, no bo tak, patrz, leci! Tak jest! Wiedziałem, czułem to, więc ty, stary, jeśli też to czułeś, to zostawiasz łapkę do góry, bo te złote palce, stary, złote ręce. No ja tam z chłopakami z Axel Bolt jestem na telefonie, więc pozdrawiam chłopaków. Jak tam mówi, dobry przekaz leci na ulicy. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma. A tutaj nie leci na ulicy, tylko leci w gierce, elegancko, 2%. Mieliśmy na to, że coś poleci. Słuchajcie, jak zawsze w życiu Standoffera tak jest, że albo leci, albo nie leci. I moi drodzy, ja nie wiem, jak to robię, ale w większości openingów, jak otwieram, to zazwyczaj coś leci naprawdę fajnego. W ogóle sorry, że to jest takie przyjaśnienie, ale tutaj mam taką lampę i tak mi świeci na łeb, trochę kurczę za jasny jestem, ale dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, jeśli wy też uważacie, że poleci teraz, no w tym openingu, w dzisiejszym materiale, kolejny czerwony jakiś skin, no nie wiem, rękawiczki, kosa, łapka w górę. Słuchajcie, łapka w górę. Ja zawsze mówię, że łapki w górę to zawsze są taki odnośnik sukcesu tych openingów, więc teraz też możecie zostawić, będzie mi miło i też na pewno naszemu widzowi będzie miło, no analogicznie do sytuacji, tak, no. Tutaj kolejne glowsy były, no gdyby poleciały, no nie ukrywam, że byłbym naprawdę w ciężkim szoku. Jak ja często mówiłem tam do różnych moich znajomych w Standoffie, Kiyoshi, nie Kiyoshi, Papito, sąsiad, Dominik, no wszyscy ci, z którymi oczywiście grałem i gram nadal, to zawsze, moi drodzy, mówiłem, że jestem w ciężkim szoku, albo w głębokim szoku. To jedno z tych moich takich głównych określeń, a tutaj proszę bardzo, leci Tech 9 Tropic. Słuchajcie, no ta skrzynka oczywiście Empire, no tutaj dla naszego widza, ja od serca, tak szczerze od serca, to co bym chciał dla naszego widza?
Jakby poleciała ta MK w Satraku, ja bym się nie obraził. Uważam, że widz takiej MK jeszcze nie posiada. Jeszcze te Burning Ficy bym dorzucił, bo one naprawdę fajnie wyglądają i byśmy sobie żyli jak królowie. A teraz po królewsku lecimy z kolejną skrzyneczką. Mam nadzieję... No patrz, synek, no patrz i leci epic, no. Kurka wodna. Jakie to było naprawdę, no, unlucky. Ja wam powiem tak, no tutaj nasz widzu, no to co? A, on ma te Burning Ficy, okej, ale teraz ma kolejne rękawiczki. No i gdybyśmy teraz skończyli ten opening tak naprawdę na tych skrzynkach, no to byłby nasz ten widzu już zarobiony bardzo mocno. Ale że, moi drodzy, my lecimy po więcej, ale oprócz tej petki, tego nie liczymy, to wiecie, może tutaj naprawdę się grubo dziać. Jak to mówi Dominik, z którym często i gęsto gram w Fortnite'a, lecimy dzisiaj na aferę. A ta afera, mam nadzieję, że tutaj będzie naprawdę mocna i że w tych skrzynkach nas tutaj nikt jakoś, wiecie, mocno nie będzie klepał. No bo sami wiecie, jak to jest w życiu standoffera, a standoffer jest taki, że czasami wygrywa, czasami przegrywa. Wchodzicie na sanda, wygrywacie, wchodzicie na rasta, przegrywacie. Życie, moi drodzy, jest nieprzewidywalne. Aż mecz w standoffie tym bardziej. Ja już nieraz pamiętam, jak na przykład wygrywałem tam, nie wiem, 9-0, nagle goście robią comeback, nagle gdzieś tam tracimy mecz spod kontroli i tak dalej. Aż mi coś do oka wpadło. To chyba ten łód szczęścia mi się wydaje. Albo to ty, widzu, który zostawiasz łapkę do góry. Ale no, w sumie Famas w Satraku, jak był w Satraku, to bym go przygarnął, tak szczerze, bo on taki jest całkiem sympatyczny. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tutaj się roztrwaniać tylko nad tymi skinami. Nam zostało jeszcze 10 skrzynek. W sumie tak, 10 skrzynek nam zostało. W sumie nawet może 9, więc my sobie odejdziemy od tego. Otworzymy sobie 5 Fable, a także i 2 Reforget i 2 Revenge. Bo tak tutaj oczywiście ustaliłem, nasz widz zresztą sam napisał, że on chce, żebym to ja ustalił znaczy nie ile skrzynek, ale jakie skrzynki i tak dalej. Więc pomyślałem sobie, a są takie, tutaj można sobie je oczywiście zgarnąć, można powiedzieć, te Reforget, więc postanowiłem, że kilka Reforget będzie, bo tam jest naprawdę fajny drop dla naszego widza, możliwy, że poleci. No i oczywiście też Fable, z którego chciałbym tutaj dla naszego widza albo Legacy, albo oczywiście ten Dragon Glass, który, jak wiecie, jeszcze nigdy mi osobiście nie wypadł, więc dla mnie to byłby sukces, dla widza to byłby, no nie wiem, strzał w dziesiątkę, a my lecimy z tym Fable shootem normalnie, hitem. Dobra, UMP Cerberus. Ja powiem wam tak szczerze, że tego Cerberusa tak średnio mi się wydaje, że lubię. Naprawdę nie grałem z nim za często, ale na przykład grałem takim Venomem w Satraku. Bardzo przyjemny tutaj skinek. Tym Piskesem to też nie grałem, bardzo mi jakoś też mocno nie siedzi ten Piskes, więc jakoś tak do niego nie mam jakichś większych uczuć, ale wiem, że na pewno jest taka, wiecie, całkiem fajna. No patrz! Kurka wodna, w Satraku, ale jakby... I mnie to jakoś tak, wiecie, no niezbyt. Czekajcie, tylko sobie tutaj oczywiście cyk i cyk. Mamy 38, więc mamy jeszcze do wykorzystania około 5-6 skrzyneczek, więc to będzie, moi kochani, najprawdopodobniej ostatnia w tym materiale Fable Case. Jeśli myślicie, że z niej poleci jakiś Butterfly, słuchajcie, naciśnijcie cyk, łapkę i naciśnijcie suba z wąkiem. Jak macie suba z wąkiem, każde powiadomienie jest ważne, a my lecimy, więc let's go. Słuchajcie, ja tak sobie pomyślałem, że ostatnio będę nagrywał właśnie te openingi właśnie w takim wydaniu, żeby to miało jakiś sens i tak dalej. I powiem wam, że całkiem przyjemnie się nagrywa, bo wiecie, jakby człowiek nie siedzi i tak dalej, tylko cały czas gdzieś tam stoi, gdzieś tam rusza się nogami lewo-prawo, nie? I jest całkiem przyjemnie. A my lecimy z kolejną przyjemną skrzyneczką, tylko tutaj sobie oznaczymy, żeby nas los... można powiedzieć, źle nie potraktował, więc tak, pyk. I tak, no tutaj oczywiście możemy polecieć z AWM albo oczywiście AKR-12, jakby poleciał w Satraku, to stary, ja byłbym w 7. niebie. Lecimy. To są rzeczy, które chcemy najbardziej i najmocniej. W ogóle jak widzieliście ten jeden odcinek, gdzie... No nie jest źle. Uważam, że nie jest źle. Nawet nie wiem, po ile to chodzi, ale uważam, że na pewno jest ładne, bo jest w Satraku. A zawsze, gdy są rzeczy w Satraku, to zawsze mi się jakoś tak bardziej podobają. Osobiście, tak? Ale nie wiem, czy temu widzowie się spodoba, ale wydaje mi się, że lepsze to niż nic. I tak chciałem tutaj dopowiedzieć, w sumie nawet zapomniałem, co chciałem powiedzieć. No tak, o tym openingu, tak sobie spojrzałem na to AWP i sobie przypomniałem. Chodzi o to, że jak ja ostatnio robiłem opening w cudzysłowie, odcinek, gdzie oczywiście otwierałem skrzynkę i tym grałem, co mi poleci z tej skrzynki, to był naprawdę mega gigafartnie, jak to poleciało, ale się udało i tą AWM jakoś się zebrało, a później się nią grało.
nawet rymuje i tego nie czuję, ale na razie to tutaj, no, można powiedzieć, że lekko poślady czuję, bo już powoli ta Axel Bolt naprawdę mocno się tutaj do nas, można powiedzieć, że zbliża z tymi mocnymi hitami, no bo kurka wodna, ja to zawsze mówiłem, że czerwony przeleciał, zawsze mówiłem, że jakiś tam ołtarzyk trzeba mieć, tak, oczywiście, no bo wiecie, to jakby, no jak otwieracie sobie jakąś szynkę, no to przydałoby się coś takiego w swoim domu mieć, przy okazji to pokazywać. Ja kiedyś pokazałem na jednym odcinku i widzieliście, tak, poleciał jeden patrol, poleciał drugi, wszystko było elegancko, a tutaj, no to jakby wiecie, trzeba będzie chyba zrobić jakiś taki nowy, i gdyby ten fioletowy poleciał, byłoby oczywiście mocno lepiej, zdecydowanie lepiej, tak to chciałem ująć. No dobra, słuchajcie, polecimy jeszcze tam 2 skrzyneczki, więc sobie otworzymy tak, 2 Reforget i będzie elegancko. Tutaj byśmy chcieli sztylet tie-dye dla naszego jakiegoś widza kochanego w Satraku tie-dye. Ej, słuchajcie, powiedziałem, że chciałem tie-dye i poleciał tie-dye, ale to nie poleciała koza, tylko poleciał jakiś tek, którego można powiedzieć, że no nikt by chyba osobiście nie chciał, jakby miał do wyboru albo kosę, albo na przykład jakiegoś teka. No każdy by wybrał chyba kosę, tak? Dobra, Axel Bolcie, nasz piękniutki, daj kosę dla naszego widza, który jest skromniutki i milutki. I to jest super rym, który nam z którego nam poleci kosa. Oho. Ja nie wierzę, ale jajca ty. No nie poleciała. Kurka ładna. Dobra, słuchajcie, w takim razie jeszcze raz Axel Bolcie, nasz piękniutki, żeby poleciała jakaś koska dla naszego widza. Dobra, ostatnia skrzynka, to ja już tutaj poleciałem na grubości, ale trzeba, jak trzeba to trzeba. No kosa jest, ale nie poleciała, no ale w Satraku no Mach 10 na pewno to jest lepszy koniec niż na pewno początek tego materiału, więc ja wam bardzo dziękuję za ten oczywiście odcinek. Następny odcinek u tego naszego widza, czyli oczywiście Czeko Tubki, będzie już w następny weekend, więc oglądajcie, moi drodzy, i też zostawiajcie łapki w górę, jeśli byście chcieli drugą część szybciej, bo tak sobie pomyślałem, że może gdybyście wbili tam jakąś większą ilość łapek w górę, to może byłby oczywiście ten odcineczek jakoś tam szybciej, może nawet na tygodniu, kto wie. Ja bardzo dziękuję i Czeko Tubka też wam dziękuję za oglądanie i wspieranie, a już tytuł się pewnie będzie zgadzał, bo poleciały rękawiczki. Trzymajcie się, do usłyszenia i hejka.